W dzisiejszym kolejnym odcinku przyjrzymy się ziemi sandomierskiej, oczywiście w czasach bardzo odległych, na skraju pierwszego tysiąclecia naszej ery. Już na samym początku musimy się tak naprawdę zastanowić, czy owa ziemia należała do plemienia Wiślan, czy do plemienia Lędzian, a może była czymś faktycznie odmiennym od swoich sąsiadów. W niektórych kręgach uważa się do dzisiaj, iż lewy brzeg Wisły w tym rejonie zamieszkiwali Wiślanie i właśnie tak zwani Sandomierzanie, gdzie możemy również się spotkać z tym, iż Sandomierzanie to po prostu synonim słowa Lędzianie, którzy to na skutek wcześniejszych migracji przybyli w te rejony, a później w IX wieku powędrowali dalej, gdzie utożsamia się ich z odrębnym już plemieniem samych Lędzian. W każdym razie jest to tylko jeden z poglądów, bo drugi przeciwstawny mówi nam, że o takich wydarzeniach nie mogło być mowy i Lędzianie od zawsze zamieszkiwali Pogórze Karpackie. Charakterystyczną cechą państwa Wiślan były ogromne grody znajdujące się na ich terytorium, a tutaj w przypadku tego rejonu nie mamy z takimi budowlami do czynienia. Również wielokrotnie w dwóch poprzednich odcinkach opowiadałem Wam o ceramice, białej ceramice krakowskiej, bardzo charakterystycznej dla plemienia Wiślan, a tutaj w Sandomierskim te znaleziska są zaledwie śladowe, co niekoniecznie wskazywałoby na jedność z ziemią Wiślan, a może tylko na jakąś wymianę handlową. Mówiłem o grodach, ale to nie wszystko w tym temacie, ponieważ nie dość, że brakowało tutaj ogromnych, wielkich grodów, to na północ od dorzecza Nidy nie uświadczymy ani jednego pojedynczego grodu. Zatem trochę już to podsumowując, do kogo tak naprawdę należały te tereny w dobie przedpaństwowej? I na to pytanie nie mamy jasnej odpowiedzi, ale z pomocą mogą nam przyjść właśnie te owe czasy przeszłe, o których tutaj mówię, bo niegdyś ten obszar naszego współczesnego dzisiaj kraju porastała ogromna puszcza, która mogła dawniej skutecznie utrudniać kontakty ludzi tutaj zamieszkujących z ościennymi terytoriami Wiślan oraz Lędzian, w ten sposób powodując pewną wyjątkowość oraz osobliwość tego regionu. Zatem mógłbym to wszystko nazwać swoistą enklawą. Miejsce to jednak posiada jedną niesamowitą cechę, jakiej wydaje się być na pewno pozbawieni byli właśnie Wiślanie. I także niewiele podobnych atrybutów odnajdujemy u Lędzian, a mam tu na myśli wyżynne ośrodki kultu pogańskiego znajdujące się w rejonie Gór Świętokrzyskich, gdzie chyba najlepszym tego przykładem jest Łysa Góra. Zatem dotarłem wreszcie na Łysą Górę i idziemy zobaczyć pozostałości wału, być może świątyni słowiańskiej, kto wie. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to przypomnę im jedną rzecz. Kiedy sprawujesz władzę, oprócz armii potrzebujesz religii. I takim miejscem w przypadku plemienia Wiślan były sławne kopce krakowskie. A jeśli chodzi o Lędzian, to mam tutaj na myśli kopiec Przemysława w samym Przemyślu. Zatem teren Sandomierza, jeśli był terenem niezależnym, na pewno mógł spełniać jedną funkcję. Bardzo wyraźnego kultu pogańskiego, dużo bardziej mocniejszego aniżeli na rejonach ościennych. Lecz jeśli takowym nie był, to rodzi się pytanie, czy Wiślanie mogli mieć dwa ważne miejsca kultowe, czy też konkurencyjne miejsce kultu. Kiedyś to miejsce z pewnością było miejscem dominującym i zajmowało bardzo ważną rolę pośród społeczności, która tutaj zamieszkiwała. Z dawnych czasów pozostało niewiele, ale dzisiaj możemy tu odnaleźć wał kamienny, rozciągający się poniżej szczytu wzniesienia, przypominający elipsę o łącznej długości prawie 1,5 kilometra, wyraźnie kiedyś podzielony na dwie części, a zachowana wysokość nasypu w najbardziej widocznym miejscu wynosi prawie 3 metry, o sporej szerokości prawie 8. Początki tego tajemniczego pogańskiego kultu sięgają IX wieku i mają swoją analogię na Ślęży oraz Radunii w województwie dolnośląskim. Jeśli weźmiemy pod uwagę
wcześniejszą wędrówkę plemienia Lędzian, czasami utożsamianego z Białą Chorwacją, o której nie wiemy, gdzie tak do końca naprawdę się znajdowała, a czasami w języku słowiańskim biały oznacza północ, czyli ewentualnie mogli to być Chorwaci, którzy kiedyś w IX wieku zostali rozbici przez Franków, zmuszeni do migracji w rejony nadwiślańskie. I czy przypadkiem podobne budowle nie mogli zostawić na swojej drodze właśnie w poprzednich lokacjach, ponieważ podczas każdej migracji jakiś procent ludności osiada i nie rusza w dalszą drogę. I nie koniec na tym, bo w przypadku Sandomierza i całej tak w zasadzie ziemi sandomierskiej mamy do czynienia naprawdę z tajemniczymi żmigrodami oraz również świętymi gajami Słowian, co doskonale wpasowałoby się również w występującą tu naturalnie ogromną puszczę. I niegdyś całe to konkretne miejsce musiało być nacechowane dla ówczesnych ludzi sporym mistycyzmem. Przenieśmy się teraz trochę nieco bardziej na północ, do jednego z nielicznych tutaj występujących grodzisk. A mówię tutaj o grodzisku w Radomiu. Radom tak naprawdę znajduje się na pograniczu Małopolski, Wielkopolski i Mazowsza. I w tym miejscu według badań archeologicznych natrafiono na obecność osady otwartej datowanej na schyłek IX do X wieku, ale to nie koniec oczywiście, bo kilkaset metrów dalej, ale już w końcu X wieku natrafiono na wzniesiony tutaj gród. I to gród niemały, o wielkości ponad 1,5 hektara, co mi osobiście od razu nasuwa skojarzenia z wielkimi grodami Wiślan. Zanim za chwilę powiem nieco więcej o samym grodzie, to zwrócę Waszą uwagę na coś innego, bo po raz kolejny na samym początku formowania się tej osady natrafimy na ciekawą stożkową formację, którą z czasem otoczono drewniano-ziemnym wałem. I czy po raz kolejny nie nasuwa Wam to skojarzeń właśnie z kopcami krakowskimi, a nawet z kopcem Przemysława? I idąc tym śladem myślowym, końcowo możemy trafić nawet do Góry Lecha w Gnieźnie, gdzie takie miejsce z czasem były włączane w obręb rozległych, ogromnych grodów. Wskazywałoby to, że po raz kolejny mamy tutaj do czynienia z pogańskim miejscem kultu, który mógł służyć miejscowemu władcy. I rodzi się pytanie, jakiemu władcy? Władcy plemienia Wiślan, czy może konkurencyjnemu władcy, który nigdy tutaj nie zaistniał? Kolejne bardzo ważne przeznaczenie tego grodu to oczywiście punkt, który krzyżował w sobie wiele szlaków handlowych właśnie z Mazowsza na Małopolskę. Też w kierunku wschodnim mamy niedaleko Lublin, Chodlik i kierunek na Ruś Kijowską. Zatem mogę zaryzykować stwierdzenie, iż gród ten na pewno mógł mieć znaczenie strategiczne, a z pewnością krzyżował w sobie wiele idei, pomysłów, które mogły swobodnie przepływać w różne kierunki świata. Co do samych znalezisk odkrytych tutaj w tym miejscu, odnajdziemy tu naprawdę spory odsetek szczątków dzikich zwierząt. Oczywiście to już chyba jest całkiem naturalne. Liczne znaleziska importów z Rusi Kijowskiej, ogromna ilość militariów, narzędzi żelaznych, a także, co należy dodać, spotkamy się tutaj ze śladami wytopu i obróbki żelaza, co ewidentnie świadczy o lokalnej, miejscowej wytwórczości metalurgicznej. Jak widzimy już na samym początku, w czasach wczesnego średniowiecza, ośrodek ten musiał być bardzo istotny, a w późniejszych dekadach rozwijał się znacząco, przyczyniając się z pewnością w arterii ówczesnego świata, być może jako hub w całym krwioobiegu wczesnych plemion polskich. Jednak poza funkcją religijną, gospodarczą czy też handlową i w pewnej mierze na pewno militarną, miejsce to nigdy nie rozwinęło się do takich rozmiarów, z jakimi mamy do czynienia w ziemi krakowskiej czy też przemyskiej. Pytanie, dlaczego? Zbliżając się powoli do końca tego odcinka, pora na kopiec Salve Regina. Salve Regina, upał, kolejny upalny dzień. Wychodzimy na starodawny kopiec. Mówię kopiec, ale chciałem zaznaczyć
iż jest to kopiec, ale tylko wedle tradycji, ponieważ tak naprawdę jest to wzgórze, znajdujące się na obrzeżach miasta Sandomierz. A dróg interpretacji jego pochodzenia mamy naprawdę kilka. Co do prac archeologicznych i wykonanych tutaj kiedyś odwiertów, to stwierdzono miejsca pochówków różnych osób, a szczątki, które udało się przebadać metodą węgla radioaktywnego, określają ich pochodzenie na lata około 2,5 tysiąca przed naszą erą. A więc wzgórze to było już zasiedlone bardzo dawno temu, kiedy to na jego kulminacji funkcjonował cmentarz. Ale czy to ostatecznie rozstrzyga kwestię przeznaczenia kopca Salve Regina? Bo przesuńmy się nieco bardziej, bliżej już czasów, powiedzmy nam, współczesnych, właśnie do epoki przedpiastowskiej, bo już dzisiaj wiemy z całą pewnością, iż trójgraniasty kopiec sandomierski w istocie był kiedyś intencjonalnie wymodelowanym naturalnym pagórkiem. I nadal pytaniem bez odpowiedzi pozostaje to, kiedy to nastąpiło oraz z jakich przyczyn. Kiedy w zasadzie ludzie zdecydowali się uformować owo wzgórze na swoją modłę i na pamiątkę kogo lub czego. Nie tak daleką przecież analogią wydają nam się kopce Krakusa i Wandy i być może podobnie jak i tam kopiec Salve Regina może stanowić grób wodza czy też założyciela pierwszej osady w Sandomierzu. I kiedyś w przeszłości pojawiła się teoria, iż nazwa Sandomierz może wywodzić się od imienia Sudomira, gdzie imię to nie występuje na ziemiach polskich, ale jest znane na Czechach i Morawach. I w związku z tym, biorąc pod uwagę wydarzenia, które nastąpiły pod koniec IX wieku i w pierwszej połowie wieku X, wysunięto przypuszczenie, iż po upadku Wiślan teren ten znalazł się w oddziaływaniach czeskich przemyślidów, a może nawet nieco wcześniej morawskich. Jednak wydaje się to być na tą chwilę mocno wątpliwe, ponieważ Morawianie czy dynastia czeska przemyślidów nie formowała kopców, które bardziej przypominają nam tradycję skandynawską czy też Rusi kijowskiej. A arterie rzeczne przecież były dawnymi autostradami, którymi poruszali się owi ludzie. A może jednak trzeba się zastanowić nad zupełnie innym kierunkiem pochodzenia kopca, w zasadzie pewnego rodzaju nawet piramidy, którą mogli stworzyć kiedyś Celci. Ponieważ jak widzicie na załączonym obrazie, pewne jego cechy odpowiadają kalendarzowi astronomicznemu, a może bardziej specyficznym świętom w roku kalendarzowym, którym cześć oddawały dawne ludy. Zastanawiające wydaje się być też to, iż kopiec Salve Regina, kopce krakowskie i inne, które być może już zaginęły do dzisiejszych czasów, mogły stanowić pewnego rodzaju system łączności, które były rozsiane wzdłuż rzeki Wisły o niejasnym przeznaczeniu kultowym, czy też może bardziej prozaicznym, praktycznym, gdzie system ten mógł pełnić funkcję ostrzegawczą, bo na szczytach takich kopców można było rozpalać ogniska, by nawzajem ostrzegać się przed zbliżającym się zagrożeniem. Końcowo, miejsce takie jak to w Sandomierzu doskonale nadawało się i spełniało warunki odpowiednie dla pogańskiego kultu. Jego prawdziwej nazwy oczywiście dzisiaj już nie znamy, ponieważ chrześcijaństwo skutecznie musiało zastąpić dawne wierzenia. I dawny czynnik religii pogańskiej zastąpiono czynnikiem religii chrześcijańskiej. Ale zanim to nastąpiło, czy tak w istocie rzeczy, ziemia sandomierska miała swojego własnego wodza i swoją własną odmienną kulturę. Ja uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, ze szczególnym naciskiem na jakąś duchowość czy religijność tamtych ludzi. Być może nawet istniało tu osobne plemię z własnym wodzem, z rozbudowanym systemem religijnym, początkami gospodarki, bo przecież miejsce to znajdowało się w krzyżu szlaków handlowych, to wydaje się być, jeśli w ogóle było, tworem o niezbyt wielkim znaczeniu, czy też potędze militarnej, z którym łatwo uporali się Wiślanie, a być może nawet nie musieli, ponieważ inkorporacja tego terenu w skład ich państwa mogła po prostu przebiec pokojowo.
z racji tego, iż być może ludzie ci nie byli zbytnio zainteresowani wojowaniem i z łatwością przyjęli zwierzchnictwo księcia Wiślan, o czym również mówi archeologia nie potwierdzająca jakichkolwiek śladów walk czy zniszczeń. I być może tuż przed powstaniem państwa Mieszka I ziemia sandomierska służyła jako ogromne sanktuarium plemienia Wiślan, będąc niejako dla nich swego rodzaju ziemią świętą. Po raz kolejny dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za czas, który poświęciliście na słuchanie i oglądanie tego filmu. I przy tej okazji zapraszam Was do subskrypcji kanału oraz oczywiście dyskusji, ponieważ być może macie inne poglądy oraz ciekawe informacje na temat poruszonych tutaj tematów z tego kanału. Pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia.